Mamy w naszym sklepie Inspirello papiery ryżowe z przepięknym malarstwem Beaty Raczyńskiej. A najwięcej jest aniołów, przepięknych, kolorowych, pozytywnych. A dziś moja interpretacja jednego z nich. Anioły na papierze ryżowym to już skończone dzieło, więc postarałam się, aby dodać coś od siebie, ale na tyle niedużo, na tyle delikatnie, żeby nie zaburzyć koncepcji całości. Plan mam taki, żeby moja deska w kształcie ikony była dwustronna. Wybrałam do tego 2 anioły, oba śliczne i dość długo zastanawiałam się, od którego zacząć. Anioł z czerwonymi skrzydłami kusił mnie bardzo, ale jednak postanowiłam zacząć od troszkę bardziej kolorystycznie klasycznej wersji. No to zaczynam. Najpierw obrywam brzegi, bo dzięki temu będzie mi je łatwiej wtopić w tło. Gdybym niepotrzebną ramkę obcięła nożyczkami, to bardzo trudno by mi później było zgubić brzeg papieru. A z takimi postrzępionymi, nierównymi brzegami nie będzie żadnego problemu. Obrazek przyklejam na klasyczny klej do decoupage, to jest wersja z Vernixem. Przyklejam, suszę, a następnie całość lakieruję lakierem akrylowym matowym. Deska jest troszkę za duża, więc obrazek muszę uzupełnić. Na obrazie pani Beaty Raczyńskiej cień wokół anioła położony jest tak, że przy samym aniołku jest ciemniej. Ja postanowiłam to odwrócić. Czyli rozjaśnię delikatnie tło wokół sukienki, a później rozjaśnię tło wokół aureoli. No i jeszcze te jasne plamy na sukience przeleciałam białą farbą, żeby mi bardziej kontrastowały. Natomiast jeżeli chodzi o górne tło, tutaj właściwie jeżeli je całkowicie zamalujemy, to nie ma znaczenia jakie ono będzie. Ja postarałam się, żeby było mniej więcej podobne, ale jak widzicie nie trafiłam z kolorem w punkt. I nie wiem jak sądzicie, ale mi się wydaje, że to nie jest problem i faktycznie ten górny kolor możemy dobrać dowolnie. Kolor staram się układać tak, aby wokół anioła był jaśniejszy kolor, a na zewnątrz, czyli przy ramkach, był ciemniejszy. Boki na ciemno uzupełnię jeszcze po prostu na żółto aureole i można przechodzić do dalszego zdobienia. Plan miałam taki, żeby po pierwsze były złocenia, a po drugie spękania. No właśnie, a spękania czasami troszkę wpływają na widoczność obrazka pod spodem, więc postanowiłam na czarno poprawić kontury. Linia profilu, oko, brew, to wszystko zostało przeze mnie poprawione czarną farbą akrylową i cieniutkim pędzelkiem. Górne tło zamalowałam, ale przecież tam były bardzo ładne zawijasy. Pomyślałam, że je odtworzę, no ale nie od ręki, pieczątką. Ten kawałeczek, który mam w ręce, znajduje się w lewym górnym rogu całego pieczątkowego blistra. A może powiem stemplowego blistra, bo słowo stempel brzmi jakoś bardziej profesjonalnie. Nic skomplikowanego, a wygląda fajnie. Na stempel nakładam farbę akrylową gąbeczką, a potem po prostu odbijam. Lubię odbijać akrylem, ponieważ mogę sobie to robić dokładnie taki kolor, jaki potrzebuję. Trzeba tylko pamiętać, żeby natychmiast po użyciu stempel umyć. No to zaczynamy złocenia. Klasyczna folia w płatkach, taka gnieciona, występuje w różnych zestawieniach kolorystycznych oraz klasyczna. Ale z opakowania wyciągnę ją dopiero za chwilę, ponieważ jest bardzo delikatna. Plus oczywiście klej do złoceń. To jest nowsza wersja, pójdzie na aureolę, a na sukienkę dam wersję klasyczną. Do kleju używam po prostu takiego pędzla, którego mi nie będzie szkoda. Jeżeli nie będę potrafiła go wymyć, będzie się lepił i trzeba go będzie wyrzucić. I ten pędzelek skośny, mimo że wygląda nie najgorzej, to cieniowa cieni mi już nie da, więc szkoda mi go nie będzie. Uprzedzę może fakty. Według mnie nie ma szczególnej różnicy między tym nowym klejem, a jego starszą wersją. Może ta starsza wersja jest odrobinę bardziej gęsta, ale naprawdę nie widzę różnicy. Klej nakładam, a następnie go suszę mniej więcej pół godziny. Dobry jest wtedy, kiedy stanie się zupełnie przeźroczysty, a gdy dotkniemy go palcem, to jest lepki, ale palca już nie brudzi. Płatki złota, a raczej szlag metalu, czyli złota nieprawdziwego, są niesłychanie cieniutkie i delikatne. Podczas przyklejania lepiej nie kichać, bo płatki będziecie zbierać z sufitu i prawdę mówiąc, to lepiej nawet nie oddychać, są takie delikatne. Na szczęście, gdy są już przylepione, to takie delikatne nie są. Jak widzicie, do pracy używam pędzla szczecinowego.
Do pozłocenia aureoli wystarczył mi jeden arkusz. Tutaj oderwałam, tam dodałam, nie będzie tych połączeń widać, zresztą zobaczycie za chwilę sami. To, co ma być przyklejone, dociskam pędzlem, a jeżeli jakiegoś kawałka nie potrzebuję, to po prostu tak długo miziam pędzlem, aż wszystkie niepotrzebne elementy zostaną ukruszone, nie wiem jak to nazwać, po prostu same odpadną. W słoiczku są takie same płatki, ale pogniecione i tutaj możemy kupić melanż, czyli połączenie w słoiczku kilku różnych kolorów, na przykład zwykłego złota ze srebrnym albo zwykłego z zielonym. Gnieciucha naprawdę bardzo lubię, on fantastycznie wygląda, ale niestety kamera nie oddaje wszystkich jego plusów. Widzę, że tutaj kolory na sukience wyglądają dość płasko, jednorodnie, ale gołym okiem, czyli bez kamery, naprawdę torpeda. Przypominam, że klasyczny szlak metal zawsze lakierujemy lakierami niewodnymi, czyli tak zwanymi śmierdziuchami. To jest lakier rozpuszczalnikowy i pędzel po użyciu trzeba myć w rozpuszczalniku, ale będę jeszcze tego pędzla potrzebowała jutro, więc zamiast go myć po prostu uchowam do woreczka i jutro bez problemu mogę używać dalej. Lakierem pokryłam aureolę i sukienkę, ale jeżeli macie ochotę, to możecie nim machnąć całą pracę. Spękania dwuskładnikowe, fine line, czyli delikatne. Termin przydatności do użycia to 12 miesięcy od otwarcia opakowania. Na wszelki wypadek zawsze na opakowaniu piszę, kiedy zostały pierwszy raz otwarte. Przeterminowane po prostu nie pękają, a to, co jest napisane na opakowaniu, co czasami wygląda jak termin przydatności do użycia, nie ma z tym nic wspólnego. Jest to po prostu seria produkcyjna i może nas czasami wprowadzić w błąd. Z pękaniami pokrywam prawie całą pracę, pomijam aureolę oraz górną część głowy oraz włosy. Nałożyłam step 1 i wysuszyłam, a teraz nakładam step 2. Jak grubo nakładać? Trochę grubiej niż farbę. Ważne, żeby step 2 wmasować w powierzchnię, czyli troszkę więcej miziać pędzlem po powierzchni niż tylko potrzeba do nałożenia. Jeżeli nie pęka, można wystawić na słońce albo podsuszyć suszarką. Na razie spękań nie widać, trzeba je wypełnić pastą, dopiero wtedy zrobią efekt wow. Jaki kolor? Złoty, złoty antyczny, a może klasyczny brąz? Sama nie wiem, będę próbowała. Do wcierania wosku używam bawełnianych szmatek, takich z pociętej starej bawełnianej koszulki. Taka sprawna koszulka jest najlepsza. Wcieram po kawałku, troszeczkę nakładam, potem wycieram do czysta, a potem lecę następny kawałek. Jak wspominałam wcześniej, na twarzy spękania są delikatne i położone tylko do połowy. Bardzo mi się nie podoba, jak na twarzy są zrobione mocne, agresywne spękania. Mam wrażenie, że to bardzo postarza twarz, a do tego robi się ona taka nieprzyjemna i demoniczna. Więc u mojego aniołka, który jest szczęśliwym aniołem, spękań na twarzy jest tylko troszeczkę. Jeżeli spękania mają być widoczne, to zasada jest taka, że na jasną powierzchnię wcieramy ciemny wosk, a na ciemną powierzchnię jasny. Dlatego próba ze złotem antycznym wypadła dość słabo, prawie nie było go widać. Natomiast zwykła złota pasta wygląda świetnie. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. A w dodatku takie niedoczyszczone miejsca, złote zabrudzenia wyglądają bardzo dobrze. Myślę, że zrobię ich dużo więcej, bo to połączenie bardzo mi odpowiada. Mała próba na rogu. Jest fajnie, więc będzie tego więcej. Dobrze, ale muszę zachować kolejność. Wypełniłam spękania i całą pracę muszę polakierować lakierem rozpuszczalnikowym. A to jest czarna konturówka. Pomyślałam, że będzie naprawdę dobrze wyglądała, dodana do tej pracy. Podkręci kontrasty, zaznaczy kontury, no i w ogóle doda tej pracy takiego pazura. Konturówka po wyschnięciu jest błyszcząca, cała praca ma połysk, więc wszystko super mi pasuje. Ale jeżeli macie ochotę, to oczywiście konturówkę po wyschnięciu także można polakierować. A teraz jeszcze dodam wisienkę na torciku, czyli ostatni etap pracy. Wydaje mi się, że ta złota woskowa pasta pasuje do pracy znakomicie, więc obleciałam boki oraz brzegi. Tego typu pasty to już ostatni etap. Wystarczy ją w spokoju zostawić do następnego dnia, ona wysycha, utwardza się i już nic z nią nie robimy. Nie trzeba lakierować, ona już taka zostanie na zawsze.
Gotowa praca z pierwszym aniołem prezentuje się tak. Gdy zrobię drugą stronę, to także Wam pokażę, ale na razie gotowy jest pierwszy. Deska jest świetna, gruba i bez problemu sama stoi, na przykład na szafce albo na półce. A komu przyda się dobry anioł? Chyba wszystkim, więc mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba. Całą listę produktów, których używałam w filmie, znajdziecie pod tym wideo. Wystarczy kliknąć w odpowiedni link i on Was przeniesie do naszego sklepu. Kolejny film w najbliższą niedzielę. Zapraszam od 9 rano, a wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą fantastyczną grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia!